Nie ma to jak zaplanować sobie robotę, w tym wypadku obcinanie pomidorów, i zorientować się dopiero później, że w ogóle nie ma się sprzętu. A tymczasem chodźcie. Chodźmy najpierw, zacznijmy od tunelu. Powiem tak, kochani, nie ma to jak zaplanować sobie robotę, w tym wypadku obcinanie pomidorów, i zorientować się dopiero później, że w ogóle nie ma się sprzętu, w tym wypadku nożyc, które ostatnio rozpadły się w rękach. Jadę po nowe. Ja wiedziałam, że tanio nie będzie, ale że będzie aż taki wybór, że ja nie wiem, które brać, to tego się nie spodziewałam. 2 dychy, 3 dychy, średnia cena. Kupiłam taki oto rodzaj Darlac Ratchet Pruners. I wiecie co? Nie spodziewałam się, cała ściana wyboru tak, że człowiek głupieje. Jedyna rzecz, jaką myślałam, żeby zwrócić uwagę, to wygięcie tutaj, żeby nie były takie na prosto jak normalne nożyczki, bo tak jak tutaj pisze, widzicie, małe gałązki mogę wtedy uciąć bez problemu, jakieś grubsze łodygi chwycić, niż takie całkiem zwykłe nożyczki płaskie i takie tylko ciach, ciach. To mi się wydaje, że to plus. No tu jeszcze chyba to jest jakaś blokada, ja też fachowcem nie jestem. I tutaj pomiędzy chciałam, żeby coś było, żeby było takie odbicie. Jak uchwycę i będę chciała uciąć, to żeby mi te nożyki odbiły z powrotem do pozycji wyjściowej. No i wybrałam taki. Też się kierowałam ceną, nie chciałam dać więcej jak 2 dychy. To taka średnia półka za ten 19,99 funta. No i jedziemy ciachać te pomidory. Tym pomyślałam, pokażę Wam, jak sytuacja w naszym ogrodzie. Niestety nie wszystkie warzywa super rosły, ale myślę, że to będzie na następny odcinek. Podsumuję troszeczkę, opowiem Wam, jak poszedł nam ten sezon 2024, a tymczasem chodźcie. Chodźmy najpierw, zacznijmy od tunelu. Rozpakowałam je już. Dobra. Odblokowałam i próbuję. No i elegancko. Nie trzeba dużo siły używać. Na opakowaniu tam znalazłam też informację, jak byłam w sklepie, że 30% mniej nacisku trzeba na nich. Nie jest źle. Nie znam się, a chyba kupiłam całkiem przyzwoite. Dobra, biorę się za to. Pamiętajcie to, co mówiłam przed chwilą. Nie róbcie tego w domu, nie powtarzajcie po mnie, bo to nie jest fachowe. Ja po prostu ratuję jeszcze moje pomidory. Są bardzo niedojrzałe, są przerośnięte. Ja ich nie mogę tak zostawić. Zostawię praktycznie gołe łodygi z owocami. I tyle. I niech one troszeczkę ruszą z tematem, bo tak to będziemy się bujać do grudnia. A nie ma szans, żeby dojrzały w takim klimacie tutaj mokrym, zimnym. Kaczoro, ja Cię widzę. Ja Cię ciągle widzę. Ty nie myśl, że robisz coś ukradkiem. Wchodzę sobie tutaj do tunelu, gdzie mam papryczki. I słuchajcie, aż mi się gęba śmieje. I zobaczcie, jakie ja mam papryki. No czekajcie, bo jak nie wyciągnę, to nic nie zobaczycie. Ale zobaczcie na to. To są papryki sadzone z nasion, wyciągniętych z warzywa papryki z supermarketu. Piękne, nic nie musiałam robić, żeby przyspieszyć dojrzewanie. W tym roku super. Ja mówiłam Wam, że z sadzonek byłam bardzo zadowolona. Natomiast później, widzicie, jaki jest krzak lichutki? To jest naprawdę lichutki krzaczek papryki. I jak potem zobaczyłam, że takie wielkie krzaki niby już powinny być, papryki zaczęły się pojawiać małe zielone, to trochę wpadłam w panikę, że jak taki mierny krzak, to cóż za owoc może mi wydać. I to był błąd, słuchajcie, bo one
Wygląda na to, same sobie to uregulowały, że w ogóle nie zużyły energii na budowę liści i łodyg. Krzaczek byle jaki, prowizorka, natomiast warzywo papryki cudne. One tak wyglądają, jakbym pomalowała albo jakbym je w Photoshopie zrobiła. Otóż nie robiłam nic. Zobaczcie, jak się błyszczą, jakie są zdrowe, nic nie pleśnieje. Oko cieszą. Jest pół na pół. Niektóre są już mega czerwone, niektóre są zielone, ale zobaczcie, wszystko poszło w warzywo i przecież o to chodzi, bo mi nic z liści papryki. Chodzi głównie o warzywo. Poczekajcie, prześliznę się, bo tu jest buszowato, bym rzekła. Idę dalej, mam więcej tych krzaczków i zobaczcie, loteria. Niektóre są zielone, niby są w tym samym miejscu, ale to różnie jest. Delikatnie przyciemnione. Góra, reszta piękna czerwień. Zdrowa, silna papryka, słodka. Polecam Wam serdecznie tą odmianę. Sadzę co roku. Akurat w tym roku mam w pojemnikach, bo liczyłam się z tym, że będę tworzyć duży tunel, drugi tunel. Nie wiem, czy uda mi się jakiś film z tego zmontować, bo tak bardzo na raty kręciłam, niesystematycznie i tak naprawdę nie wiem, jaki mam materiał na to, bo chciałam Wam pokazać, w czym sadziłam te papryki i że w ogóle mamy drugi tunel, co wykombinowaliśmy. Jeżeli się uda, ja ten filmik złożę i na pewno się z Wami podzielę, bo to o to mi chodzi w tych całych YouTubach, moich kręceniach. Nie jestem żadnym doradcą, fachowcem, tylko chciałam Wam pokazać, jak my sobie radzimy na wsi, produkując jedzenie, mieszkając w obcym kraju, w Szkocji, w warunkach dość zimnych i trudnych. Teraz po 3 latach powiedziałabym o tym. Łatwo nie jest, słuchajcie. Jest duża motywacja i chce się nam po prostu. Myślę, że to jest najważniejsze. I ja się po prostu tym dzielę. Ja nie pokazuję tego, żebyście wszystko chwalili. Ja nie pokazuję tego, żebyście robili jak ja robię. Właśnie cały sens w tym jest, że to nie o to mi chodzi. Macie miliony poradników na YouTubie i w różnych miejscach i w książkach. Nie o to chodzi. Ja Wam chciałam pokazać, jak my sobie radzimy na wsi, jakie pomysły realizujemy, żyjąc na wsi, za granicą. I właśnie o to mi chodzi, żeby się tym dzielić. A jak to każdy przyjmuje, jak interpretuje, to już jest jego prywatna sprawa. Te zobaczcie, jakie zielone jeszcze, zawinięte, te jakieś dziwne są, powiem Wam szczerze. Nie są piękne, natomiast tu jest na czym oko zawiesić. W moim tunelu jeszcze całkiem przyzwoicie. Niezebrane zostały wszystkie warzywa, natomiast wiecie, ogórki to już praktycznie zniknęły, zostały zebrane i nie ma za bardzo już nic na krzaczkach, poza jakimiś dziwnymi, przerośniętymi, przedojrzałymi wielkoludami, które już zostawiliśmy, bo przecież bez sensu takie w ogóle jeść, ewentualnie pójdą do naszych zwierząt. Pomidorki jeszcze nie zostały zebrane na przetwory, bo nie ma za bardzo co zbierać. Mam tak, wiecie, pół na pół, powiedziałabym, nawet mniej. 1/3 może co się nadaje do zbiorów, natomiast reszta wisi sobie na krzaczkach zielonych i słuchajcie, przestroga. Nie kopiujcie tego, co zrobiłam. Ja już mówiłam poprzednim razem, że ja ratuję sytuację, żeby mi te pomidorki jakoś tam doszły i żeby nie było na nich zarazy, bo zapuściły się okrutnie, poszły strasznie w liście, tu był jeden wielki burz, nie można było w ogóle wejść do tunelu, więc ja, żeby ratując sytuację, totalnie ogoliłam, opitoliłam je, zostawiłam same łodygi, totalnie usunęłam liście i nie róbcie tego w domu, słuchajcie, to nie jest profesjonalna metoda. I tak, nie powinno się obcinać liści, tak, ja się z tym zgadzam. To było drastyczne ratowanie sytuacji i w tym momencie moje pomidory to totalne golasy i wiszą na nich jedynie owoce, czyli są to puste łodygi, wiszą owoce i sobie pięknie dojrzewają. Podsumowując, nie powinno się tak robić. Musiałam tak zrobić, o tak to ujmę. Jedyna pozytywna rzecz jest taka, że one mi zaczęły faktycznie dojrzewać, czyli mój dojrzewać i nie chorować. Tak, bo to było ważne, żeby one nie zapełniły tej choroby, bo już mamy wrzesień, pogody są już okropne i już zaczynają się te deszcze. Zresztą ja w ogóle nie miałam lata, ale to jest zupełnie inna historia. To jest zupełnie inna historia. I pokażę Wam króciutko, w jakim stanie ja w ogóle mam ten tunel, co ja tu robię w tym czasie, jak jest wrzesień, jak to wszystko wygląda, także nie przeraźcie się tych pomidorów bez liści.
Przejdziemy się króciutko tutaj po tunelu. Jeszcze takie słoneczko troszeczkę mam, mimo że jest dość chłodno i dość wietrznie. Może jeszcze nawet skoczymy na pole, na ogród na zewnątrz i pokazałabym Wam, na jakim etapie jestem, z jakimi warzywami, co już wyszło, co już za chwilę do zbiorów i w ogóle jak one się trzymają, czy nie chorują. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby jeszcze się króciutko przelecieć właśnie na zewnątrz. Chodźcie. Zaczynamy więc wśród moich pomidorów. Jedno z naszych ulubionych miejsc, bardzo lubimy tutaj być i tutaj od razu nie ukrywam niczego, słuchajcie, pokazuję jak jest. Zobaczcie, to są moje grządki zarośnięte. Na tym etapie, jak one mi już owocują, ja nie plewię w ogóle grządek w tunelu i to wygląda jak wygląda. Jest to takie niska taka roślinność, niskie te chwasty i takich już nie usuwam, jeżeli moje pomidory mają w ogóle owoce, słuchajcie. A z tej przyczyny bardzo łatwo przechodząc między takimi pomidorami, to jest pewnie kwestia jak macie krzaczki, ja tu mam tak w miarę standardowo te krzaczki rozstawione, ale bardzo łatwo jest uszkodzić te pomidory i jak na przykład już obcinałam te niektóre liście, to zdarzało mi się w niektórych miejscach, że te pomidory się urwały. No wiem, moja wina, moja bardzo wielka wina, ale zahaczyłam, wychodząc, wchodząc, czy schylając się nawet, żeby dostać się do jakichś liści, po prostu uległo to urwaniu. Także ja tu już nie chodzę, nie czołgam się, żeby to wszystko wyplewić, bo generalnie te pomidorki przecież ile? Maksymalnie 4 tygodnie i do wylotu. I teraz tak, przechodźmy dalej, o co mi chodzi, żeby Wam pokazać. To, co tutaj widzicie, zobaczcie, jest już dużo czerwieniej niż było przedtem. Przed ścięciem tych liści, ale ciągle jest zielono, prawda? Jak na początki września, to niestety, ale ciągle jest zielono. Natomiast muszę zaznaczyć, że nie ma żadnych chorób. Nie mam odpukać żadnej choroby ziemniaczanej. Nie mam nic z tych rzeczy. Na początku troszeczkę było wypleśniałych pomidorów, no to tylko je usunęłam i po prostu zaczęłam na przestrzał otwierać drugie drzwi i takim sposobem, myślę, na tą chwilę proces zatrzymałam, chociaż wilgotność jest bardzo wysoka u nas i niestety nic fajnego nigdy z tego nie wychodzi. Nadal są sznurki, pomidory nadal podwiązane, dołem jest niewyplewione i nie będzie, dopóki nie wyjdą wszystkie owoce i nie będę sprzątać tego tunelu. Jest bardzo dużo zerwanych już owoców, właśnie to chciałam powiedzieć, tylko mi myśl uciekła. Ciągle dużo czerwonych, ale dużo już jest zerwanych. Czekam, żeby tak mniej więcej w podobnym czasie zebrać już kilka tam kilogramów, żebym sobie zaczęła te przetwory robić i w miarę zrywania tych czerwonych oczywiście naturalne jest, że reszta tych zielonych pięknie będzie dochodzić. Szybciej będzie dochodzić, więc to już jest bonus dla mnie. Ten pomidorek jest dojrzały, to jest taki rodzaj pomidorka, ja je polecam, są cudne. Są cudne w jedzeniu, mam na myśli w smaku, po prostu palce lizać. Udały się super. No gruszki, dziewczyny, gruszki to jeszcze zielone, jeszcze są w tyle totalnie. Jeszcze nie ujadłam, że tak powiem, pomidora gruszki. Tu się coś robi, ale co to jest na taką ilość pomidorków? Totalnie tak od serca, jakbym Wam miała powiedzieć, bez ściemniania, to wydaje nam się, że jest to nasz najgorszy rok, podsumowując z tych 3 ostatnich lat. Czyli ten 2024 najgorzej wypada, jeśli chodzi o pomidory. 2023 był super i 2022 był super. Co możecie zresztą ocenić, mam nadzieję, na moich filmikach. Jeśli nie oglądaliście, serdecznie Was zapraszam, bo to troszeczkę da Wam obraz sytuacji, na czym ja bazuję moją opinię. Nie były ani raz pomidory zjedzone przez tą zarazę ziemniaczaną, natomiast było już cienko w zeszłym roku, ale uratowaliśmy, a 2 lata temu owoce, wszystko było dużo piękniejsze niż mam teraz. W tym momencie to nie za bardzo jest się czym tu chwalić, ale chciałam Wam pokazać stan faktyczny. Słuchajcie, będą z tego przetwory, będą z tego pomidory, będą z tego jakieś tam pozytywy. Natomiast nie jest tak cudownie, nie są owoce duże i moim zdaniem mam dużo mniej owoców niż miałam w zeszłym roku, ale zaznaczam i odsyłam do moich filmików, jak je wysiewałam, jak je przesadzałam. Ja tam bardzo
pozmieniałam odmian. Ja mam w tym roku inne odmiany. Tam bodajże tylko mam beef sticka i tą gruszkę właśnie, tą sakwę. To są chyba jedyne moje powtórzone w tym roku. Natomiast reszta to są wszystkie inne zupełnie odmiany niż były w poprzednich latach, więc też wiecie, muszę to brać pod uwagę, oceniając cały ten nasz sezon. Natomiast no nie jest świetnie, zaje fajnie, ale jest dobrze, żeby to jeszcze dotrwało, żeby to nie spleśniało, żeby mi to nie zmarniało, to jest na plus, słuchajcie, jest na plus. Tu może widzieliście, ale jeszcze przejdę, tu są te boczne pomidory, niektóre takie marniaki, ale na niektórych są dość duże grona, więc liczę, że to wszystko fajnie dojrzeje. I tutaj jeszcze przelecę z tej strony, bo wiecie, że tutaj miałam ogórki. Co jest bardzo dziwne, to jeszcze mi tutaj ogóreczki się tworzą. Ja je sprawdziłam, czy nie są miękkie, czy się do czegoś nadają. Tu mam na dole dwa, tu jest żółciak jakiś taki, o patrzcie się. To na nasiona mi zostanie, bo to przerosło, za późno się zorientowałam i z tego do jedzenia to już nic. Ale tu jeszcze są babyki takie małe, więc na tą chwilę, na pierwszy tydzień września, ja jeszcze ogórków się nie pozbywam, bo może jeszcze się uda, że coś tam z tych małych wyrośnie, tak nie absolutnie do jakichś tam większych spraw, ale na przykład na kanapeczkę, to myślę jak najbardziej. Tu jeszcze mam taki fajny, o ten jest fajny, słuchajcie, ten pewnie dzisiaj wyleci na zjedzenie. Melduję, że tyle z mojego tunelu na ten czas, na pierwsze dni września. Tyle się dzieje. Jeżeli nie w tym odcinku, to w kolejnym pokażę Wam, co się zadziewa w moim ogrodzie, co jeszcze jest w ziemi, co wyszło, a co w ogóle padło albo zachorowało. No bo niestety takie sytuacje też są. Zapraszam do oglądania. Wspaniałego dnia, kochani.